Cześć. Bartek Urban. Zapraszam do testu Kia Sorento PHEV. Hałe, to czytałem ja? Samochód. Tak, dziś będzie test Sorento PHEV, czyli Plug-in Hybrid, chociaż nie pełny. Pełny test Sorento hybrydowego już był na moim kanale i prześwietliłem go dość chyba dokładnie, więc dziś skupię się głównie na układzie plug-in oraz na kilku nowych uwagach co do Sorento. Przypomnę tylko, że poprzednio Sorento, które testowałem, było zwykłą hybrydą HEV. Zapraszam więc do testu. Jedyna różnica wizualna pomiędzy wersją HEV a PHEV to ten mały napis na klapie Plug-in Hybrid oraz drugi wlew paliwa. W sensie, jeden wlew paliwa, a drugie to oczywiście gniazdo ładowania. I to wszystko. Każdy pozostały element jest taki sam i Sorento wciąż wygląda bardzo dobrze. Masywnie, potężnie, ale i bardzo nowocześnie. Jedyny detal, który mi się nie podoba, to ta srebrna listwa na zderzaku, która chyba imituje końcówki wydechów. Ale nawet jakby miała ich nie imitować, to po prostu wygląda brzydko, zwłaszcza na innym kolorze, na przykład czarnym. Dobra, to pora zajrzeć do bagażnika. I tu ode mnie Kia ma ogromny plus. Kufer jest tylko o 4 litry mniejszy niż w hybrydzie oraz o 12 litrów mniejszy niż w dieslu. Nie wiem jak oni to zrobili, ale szanuję, bo zazwyczaj bagażniki w wersjach plug-in są znacznie mniejsze niż w zwykłych wersjach, bo to zajmują akumulatory. A tutaj nie widać różnicy. No i Sorento jest oczywiście 7-osobowe i jak mamy rozłożone wszystkie fotele, to kufer ma 175 litrów pojemności i miejsce na roletę. Jak złożymy trzeci rząd, to mamy 809 litrów, a jak złożymy i drugi rząd, to mamy jaskinię o pojemności 1988 litrów. Spokojnie mieści się na przykład duży rower na kołach 29 cali i jeszcze mamy kilkanaście centymetrów wolnej przestrzeni. To lubię. I kufer oczywiście wciąż można otworzyć albo z przycisku, albo z pilota, albo z kabiny, albo podchodzimy z pilotem w kieszeni i on sam się podnosi po kilku sekundach. To jest naprawdę wygodne. W kabinie jest dokładnie tyle samo miejsca, co w zwykłej wersji oraz jest dokładnie tyle samo wygodnych rozwiązań. Czyli na przykład drugi rząd jest przesuwny oraz ma regulację oparcia. Równie łatwo można przesunąć ten rząd w celu wejścia na tył, wystarczy jeden przycisk. W sumie to mamy dwa przyciski, jeden na górze, drugi na dole. Z tyłu się oczywiście nie mieszczę, to jest miejsce raczej dla dzieci lub małych osób. I z tyłu na rączkach jest piano black. To jest zło. Zresztą, już w zwykłym teście mówiłem o Piano Black na desce rozdzielczej i wspominałem, że tam miałem nowy egzemplarz, więc jeszcze nie było rys. Teraz na szczęście miałem egzemplarz już kilkumiesięczny i patrzcie na to, całe porysowane. Dodatkowo zobaczcie na ekran i na bolączkę wszystkich dotykowych tabletów, czyli wieczne odciski. Ale to akurat łatwo zniwelować. Wystarczy kupić i nakleić folię, taką jak się daje na telefon. Nie widać wtedy odcisków i łatwiej to potem czyścić. W poprzednim teście Sorento nie narzekałem nic na spasowanie, ale muszę to skorygować. W tym egzemplarzu plug-in, który ma kilka miesięcy, trzeszczy cały tunel środkowy. Słabo. Ale sama deska rozdzielcza nie jest słaba, wciąż wygląda bardzo dobrze i jest w miarę prosta w obsłudze. W miarę, bowiem mnie oczywiście denerwowały dotykowe przyciski koło klimatyzacji czy ekranu, a także nieco wolna praca ekranu głównego. Ale ogólnie podoba mi się to wnętrze. Różnica plugina w środku względem zwykłej odmiany to tylko ten jeden przycisk, który służy do włączenia tylko trybu elektrycznego, o ile oczywiście mamy wystarczającą ilość prądu. Druga różnica to widok PHEV, który możemy odpalić na ekranie. Tam zobaczymy wszystko dotyczące naszego napędu hybrydowego, czyli sprawdzimy ile mamy prądu, ustawimy kiedy ma się auto ładować w domu, z jakiej mocy mamy korzystać, możemy też znaleźć najbliższą ładowarkę albo zobaczyć historię spalania. To jest taka hybrydowa telemetria. Zegary cyfrowe są dokładnie takie same i mają ten sam widok z drugim bakiem paliwa, w sensie poziomem naładowania akumulatora. I zegary wciąż działają super szybko, czego nie mogłem powiedzieć o ekranie głównym, tamten lekko zamulał. Dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Podobnie jak w zwykłej hybrydowej odmianie, tak i w pluginie silnik spalinowy ma pojemność 1,6 litra, ma turbo oraz 180 koni. Różnią się silniki elektryczne, bowiem tam mieliśmy silnik o mocy 60 koni, a tutaj moc wynosi 91 koni.
Łączna moc wzrosła z 230 do 265 koni, a to oznacza m.in. lepszy sprint do setki. Wynik to 8,4 sekundy, czyli o 0,2 sekundy szybciej niż deklaruje producent. I tylko 0,6 sekundy szybciej niż 230-konna odmiana, no ale w sumie 35 koni różnicy to nie jest jakoś dużo. Co więcej, moment obrotowy mamy wciąż taki sam i zarówno HEV, jak i PHEV mają 350 Nm. Chociaż dla mnie było co innego ważne. Otóż fakt, że ta hybryda plug-in nigdy nie jest rozładowana do zera. Poważnie, jakbyście nie jeździli, to nie zejdziecie poniżej 9%, a raczej zazwyczaj będziecie mieć około 12-13%. Ta hybryda, jak wyczuje, że spada nam do 10% poziom prądu, to sama doładowuje sobie go lekko z silnika. Ale nie robi tego w taki sposób jak na przykład w Renault, gdzie nagle silnik wchodzi na wysokie obroty. Nie, tutaj nawet nie wiemy, kiedy się zwiększa prąd. Dodatkowo jest świetna rekuperacja i to automatyczna, bo skrzynia biegów nie ma trybu B do odzyskiwania, a i my nie możemy go włączyć z komputera pokładowego. Nie możemy też włączyć trybu ładowania baterii z samego silnika, bo taka opcja w hybrydach plug-in bardzo często jest. No więc włączamy tą funkcję, a silnik spalinowy ładuje pojemność akumulatorów na tyle procent, na ile ustawimy. W rezultacie trwa to zazwyczaj długo, a nasze spalanie zwiększa się dwukrotnie, więc w zasadzie jest to super głupota. Ale jak macie dużą metropolię, gdzie centrum miasta jest bezemisyjne i musicie tam wjechać tylko na prądzie, to tak to właśnie wygląda. Czyli w koło miasta jeździcie i palicie 2 razy więcej, po to, żeby już nie smolić w środku miasta. Ach, ta ekologika. Zaraz wrócę jeszcze do spalania. Wróćmy jeszcze na chwilę do osiągów. Dzięki temu, że prąd nigdy nam się nie kończy, to zawsze mamy takie same osiągi. Z tym, że osiągi na trasie nie są jakieś fenomenalne i czuć, że tak powyżej 120-130 km na godzinę auto już nieco puchnie. Zresztą, podobnie było w przypadku zwykłej hybrydy, po prostu silnik spalinowy ma już za małą pojemność. Zresztą elastyczność i osiągi są bardzo zbliżone i plug-in jest tylko delikatnie szybszy. A to by się zgadzało, bo plug-in jest cięższy i waży 1982 kg, czyli jest o 135 kg cięższy niż zwykła hybryda typu równoległego w Sorento. Przypomnę tylko, że różnica w mocy to 35 koni, więc stosunek mocy do masy jest bardzo zbliżony. W przypadku plugina jeden koń mechaniczny musi ciągnąć 7,5 kg, a w hybrydzie jeden koń musi ciągnąć 8 kg. Dużej różnicy nie ma. I niestety też jest lekka zwłoka na skrzyni. A skrzynia to konwencjonalny automat o 6 przełożeniach. I wracając do masy, to jest ona większa, ponieważ mamy większe akumulatory. Wersja HEV ma 1,49 kWh, a testowany plug-in ma 13,8 kWh. A to oznacza, że na samym prądzie da się zrobić około 55 km. Mój rekord to właśnie 55 km, ale raczej normalnie robiłem po 45-50 km w mieście. Chociaż bardziej interesowało mnie spalanie, jak już skończy się prąd, a raczej jak już spadnie do tych 10%, bo tak jak mówiłem, no niżej nie spada. To teraz na ekranie widzicie wyniki mojego spalania z ostatnich dni. Te najwyższe wyniki, gdzie też jest największy dystans, to oczywiście trasa, gdzie leciałem nad morze, część autostradą, a część obwodnicami i objazdami. W mieście moje spalanie oscylowało między 5 a 8 litrów, a na trasie od 7 do 10 litrów. Przy 120 auto paliło mi 8 litrów, a przy 140 10. Czyli na trasie wyniki bardzo zbliżone do wersji HEV i nie są to super wyniki. Tutaj też mała pojemność daje o sobie znaki. W mieście natomiast HEV paliło mi od 7 do 8 litrów, czyli około 2 litry więcej niż wersja plug-in. To i dużo, i mało, chociaż pamiętajmy, że mając naładowany akumulator w wersji PHEV, to zrobimy na tym dystansie około 50 km ze spalaniem 0. A ładowanie akumulatora trwa od 3,5 do 7 godzin, w zależności czy używamy szybkiej ładowarki czy gniazdka domowego. Wersja plug-in ma też już w standardzie napęd AWD, który to w wersji zwykłej hybrydowej był w opcji. Tam podstawa ma napęd naprzód, ale dokupić można AWD. A plug-in ma już AWD w serii. Napęd to dołączona konstrukcja, czyli tylna oś jest dołączona za pomocą sprzęgła wielopłytkowego. I na zegarach cyfrowych mamy widok, kiedy działa napęd AWD i w sumie działa on niemal ciągle. Nawet delikatne ruszanie i już widzimy, jak tył jest dopięty.
Wróćmy jeszcze do masy, bo jest kolejny problem. Otóż przez to, że Sorento Plug-in jest o 135 kg cięższe, to i może mniej pociągnąć. Tym razem mniej o 150 kg. Już hybryda miała słaby uciąg, bo masa przyczepy nie mogła być większa niż 1650 kg, a hybryda plug-in może ciągnąć tylko 1500 kg. Dla porównania, wciąż jest jeszcze diesel w Sorento i on może ciągnąć 2500 kg. Ogromna różnica. Jest też różnica w baku paliwa, ponieważ PHEV ma bak o pojemności tylko 47 litrów, podczas gdy zarówno diesel, jak i zwykła hybryda mają 67 litrów. To jeszcze zanim ocenię, to 3 słowa o prowadzeniu i właściwościach jezdnych. Nowe Sorento to auto raczej dla spokojnych osób, które nie lubią szaleć po zakrętach, bowiem nieco buja się i wychyla. Z drugiej strony jest komfortowe, ale też czuć nieco większą masę. Wydaje mi się, że zwykłe Sorento było delikatnie bardziej komfortowe. Plus za to, że obie wersje hybrydowe, czyli zarówno plug-in, jak i zwykła hybryda, mają taki sam prześwit 174 mm. Czyli jeśli chcecie zjechać w jakieś polne drogi, to bez problemu możecie to zrobić. Dobra, to pora na cenę. Sorento Plug-in kosztuje minimum 197 900 zł, czyli jest o 27 000 zł droższa niż wersja hybrydowa z napędem na wszystkie koła. Jest też o 6 000 zł droższa niż diesel, który to został wyceniony na 191 900 zł. I jak mam być szczery, to ja bym brał diesla lub zwykłą hybrydę. Wersja plug-in jest ciekawa i ma kija ode mnie plusa, bowiem nie tracimy z nią praktyczności, a tak często się dzieje w pluginie. Bagażnik jest niemal identyczny, miejsca w kabinie jest tyle samo, osiągi są ciągle te same, bo układ hybrydowy nie pozwala na wyzerowanie poziomu akumulatorów, a auto ma zwykły napęd na 4 koła oraz zwykłą skrzynię biegów. To jest fajne. Niestety, ale płacimy 27 000 zł więcej za mniejszy bak paliwa, za cięższe auto, za gorsze właściwości jezdne, za mniejszy uciąg przyczepy i za tak naprawdę te same osiągi. I to mnie nie przekonuje. Tak, owszem, możemy jeździć na samym prądzie przez około 50 km, ale dopłata jest na tyle duża, że moim zdaniem to się nie opłaca. Jeśli zamierzamy jeździć głównie w mieście i nie będziemy ciągnąć wielkiej przyczepy, to zwykła hybryda w Sorento będzie idealna. Jeśli natomiast dużo latamy w trasach i na przykład będziemy ciągnąć dużą przyczepę, to trzeba brać diesla. Cześć!